Cześć! Dzisiaj będziemy się uczyć nabierania oczek metodą włoską, zwaną Italian Tubular Cast On. Najpierw będziemy postępować podobnie, jakbyśmy nabierały oczka Long Tail Cast On, czyli będziemy potrzebować dosyć długiej końcówki. Żeby to zrobić, to musimy sobie nawinąć tyle pętelek, ile wynosi połowa naszej żądanej ilości oczek. Dla celów tego instruktażu ja sobie powiedzmy nabiorę 20 oczek, zatem będę potrzebować owinąć sobie pętelkę połowę tego, czyli 10 oczek, 10 pętelek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jak widzicie, te pętelki moje są dosyć luźne, bo wolę mieć taką większą końcówkę, dłuższą. To daje mi bezpieczne takie pole do manewru, plus jakieś powiedzmy 10 cm dla większego bezpieczeństwa. To jest więc punkt, który nam rozdziela nitkę końcową od nitki pracującej. Wkładamy sobie teraz palec wskazujący i kciuk pomiędzy te dwie nitki. I teraz tak, jeśli będziemy zaczynać oczkiem lewym na ściągacz, czyli oczko lewe, oczko prawe, kładziemy sobie drut na środku, tutaj tej nici, i w kierunku od siebie robimy sobie pętelkę w ten sposób, tak jakby powstało oczko prawe. Przepraszam, oczko lewe. Następne oczko, które będziemy przerabiać w tym wzorze, to będzie oczko prawe. W tym celu przenosimy sobie drut pod nitką końcówki, nad nitką pracującą, którą zagarniamy drutem, i przenosimy pod nitką końcówki. W ten sposób powstało nam oczko prawe. Kolejne oczko będzie oczkiem lewym. Przenosimy drut pod nitką pracującą i pod nitką końcówki, zagarniamy ją i przenosimy pod nitką pracującą, mamy oczko lewe. Tą sekwencję powtarzamy aż do końca rzędu, tyle ile będziemy potrzebować oczek do nabrania. A teraz pokażę Wam, jak zaczynać ten Italian Tubular Cast On w przypadku, kiedy ściągacz ma mieć pierwsze oczko prawe, kolejne oczko lewe. Kładziemy sobie znów nasz drut na nitce i robimy sobie pętelkę w kierunku do siebie. W ten sposób formujemy pierwsze oczko, jakby było oczkiem prawym. Nasze następne oczko będzie oczkiem lewym. I jak je zrobić? Idziemy sobie z drutem pod nitką pracującą i pod nitką końcówki, którą zagarniamy, przeciągamy pod nitką pracującą w ten sposób i mamy oczko lewe. Mamy już dwa oczka na drucie. Oczko prawe i oczko lewe. Teraz będziemy robić oczko prawe. Drut przenosimy pod nitką końcówki i nad nitką pracującą, którą zagarniamy i przenosimy pod nitką końcówki. Mamy oczko prawe i 3 oczka na drucie. Teraz będzie oczko lewe. Znów powtarzamy sekwencję i mamy oczko lewe. Możemy sobie też odpowiednio ustawiać naprężenie tutaj tych dwóch nitek, jeśli coś nam nie pasuje. I robimy znów oczko prawe. Pod nitką końcówki, nad nitką pracującą, oczko prawe. Pod nitką pracującą, pod nitką końcówki, oczko lewe. Oczko prawe, lewe, prawe, lewe.
Zaczynałam oczkiem prawym. Wiem, że mam skończyć na oczku lewym. To przeliczę sobie, ile mam oczek. Jak widzicie, możecie sobie w każdym momencie zatrzymać, przeliczyć, ile oczek już nabrałyście, blokując tutaj te nici. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Potrzebuję jeszcze 2 oczek. Oczko prawe, oczko lewe. Żeby to ostatnie oczko nie było zbyt luźne, możemy skrzyżować ze sobą te 2 nitki w ten sposób. I teraz będziemy zaczynać już rząd przygotowawczy. Będziemy go przerabiać w ten sposób, że oczka prawe będziemy przerabiać na prawo, a oczka lewe będziemy zdejmować z drutu z nitką z przodu bez przerobienia. Czyli pierwsze oczko jest oczkiem prawym. Przerabiam je na prawo. Mogę sobie ścisnąć teraz troszkę końcówkę. Przenoszę nitkę z przodu roboty i zdejmuję oczko lewe. Przerabiam oczko prawe i zdejmuję bez przerabiania oczko lewe. Znów przerabiam oczko prawe, zdejmuję oczko lewe bez przerabiania. I w ten sposób postępuję aż do końca rzędu. W następnym rzędzie będziemy natomiast przerabiać same oczka lewe. Właściwie to już będzie okrążenie, nie rząd, ale to za chwilkę. Teraz przerobiłam przedostatnie oczko prawe, ponieważ oczko lewe jest uformowane z takiego właśnie, z takiej pętelki, nie jest to takie nasze prawdziwe oczko prawe. I żeby ono było nieco bardziej skrzyżowane, żeby nie było zbyt luźne, to wbijam się drutem od tyłu do przodu i zdejmuję je z drutu w ten sposób. Teraz muszę sobie ustawić dobrze wszystkie oczka, bo będę robić już w okrążeniach, więc nie chcę, aby mi się one skręciły. Uważam, żeby były ułożone równo. Pilnuję, żeby się nie skręciły. Przenoszę sobie w ten sposób wszystkie oczka. Pilnując, żeby się nie skręciły, wyciągam sobie żyłkę, mniej więcej w środku i przeciągam przez wszystkie oczka drugi drut. Cały czas uważając, żeby oczka nie uległy skręceniu, bo wtedy wyjdzie nam robótka ze skrętem po prostu. O, teraz mam mniej więcej dobrze ułożone. Będę zaczynać teraz pracę w okrążeniach, czyli od tego momentu, od tego oczka. Przekładam sobie moją robótkę w ten sposób. Trzymam sobie w jednej ręce obydwa druty, ciągnąc żyłkę w tym kierunku i zaczynam pracę tak, jakbym robiła Magic Loopem. Pierwsze oczko, które będę przerabiać, będzie oczkiem prawym. Pamiętam, że mam nie przerabiać teraz oczek prawych, ale przerabiam same oczka lewe, więc zdejmuję oczko prawe bez przerabiania, ale pilnując, aby nić była z tyłu robótki. W ten sposób. A przerabiam oczka lewe. Oczko prawe zdejmuję bez przerabiania i przerabiam oczko lewe. Zdejmuję bez przerabiania i oczko lewe. Doszłam do momentu, gdzie jest połowa okrążenia.
Znów delikatnie i uważnie przeciągam sobie żyłki pomiędzy oczkami. Oczko prawe jako pierwsze, więc zdejmuję je bez przerabiania i przerabiam na lewo oczko lewe. Oczko prawe bez przerabiania i oczko lewe, oczko prawe bez przerabiania i oczko lewe. Tutaj mam taki długą końcówkę, ale tym się nie przejmujcie, to się wszystko później Wam ładnie wyrówna. Teraz będziemy zaczynać już nasz ściągacz, taki jaki był zamierzony we wzorze, czyli ja sobie tutaj ustaliłam, że będzie oczko prawe, oczko lewe, więc zaczynam w ten sposób przerabiać sobie, aż do końca okrążenia. Oczko prawe, mogę sobie teraz troszeczkę ścisnąć tutaj nitkę i oczko lewe. W ten sposób postępuję aż do końca okrążenia. Na początku jest to rzeczywiście takie uciążliwe, te oczka się trudno przerabia, ale później mamy piękny brzeg, tak jak kupowane ze sklepu. I kończymy pierwsze okrążenie naszego regularnego ściągacza. Przerabiamy sobie oczka tak, jak były ustalone we wzorze do końca. Tak wygląda nasze pierwsze okrążenie. Jeszcze ciągle tutaj takie nitki są większe, dłuższe, ale to sobie można wszystko regulować w trakcie pracy. Teraz można będzie już bardziej ścisnąć te oczka, bo już mamy nieco ustabilizowane te dwa rzędy. Zaczynamy znów nasze okrążenie. Tak wygląda mój ściągacz po przerobieniu kilku rzędów ściągaczem 1 na 1. Tutaj widać, oj, muszę sobie przekręcić ładnie, miejsce, w którym złączyłam pierwszy rząd w okrążeniu. Powstała taka dziura, którą należałoby jakoś ładnie wykończyć. Teraz pokażę Wam, jak to zrobić. Ja nabrałam sobie na igłę do zszywania dzianin tą końcówkę, która została po nabieraniu oczek, i teraz będę patrzeć, jak wyglądają te moje oczka. Tutaj wkuwam się w to oczko, które jest takie, właściwie w pętelkę, które jest takie luźne od tyłu do przodu w ten sposób i przeciągam końcówkę nitki i ściskam ją. Moje oczka są dosyć luźne, bo dla celów tego instruktażu robiłam je luźniej, ale przecież można zawsze sobie dopasować grubość włóczki do drutów i na pewno wyjdzie to dużo ładniej. Teraz przenoszę sobie tą końcówkę na lewą stronę. Będę teraz pracować po lewej stronie i patrzę sobie, jak tutaj teraz schodzą oczka. Tutaj mamy rząd oczek prawych i tu jest oczek prawych. Chcę sobie docisnąć teraz te dwa rzędy
W tym celu wbijam się od przodu w pętelkę podstawy tego rzędu oczek prawych i od tyłu w tę pętelkę rzędu oczek prawych. Przeciągam sobie mocno. Tutaj zostały mi jeszcze chyba dwa takie. O, teraz się wbiłam poprawnie w tą pętelkę. Tak wygląda łączenie. Proszę. Dalej sobie możemy zwyczajnie tę nitkę zawinąć tutaj na lewej stronie i schować, a ściągacz, czyli metodą włoską, prezentuje się w ten sposób. Troszkę luźno mi wyszedł, bo to dla celów instruktażu był zrobiony, ale myślę, że i tak jest estetyczny, wspaniały, jest bardzo elastyczny, nawet ten niesamowicie bardzo, ale no myślę, że Wam się spodoba tak samo jak mi. Dobrze. Subskrybujcie, polajkujcie, jeśli możecie. No i zachęcam Was do używania tej metody, bo jest naprawdę super.